No i wstąpili tam i okazało się, że Albania grała z Serbią. Od spokojnego dnia w górach, aż po szalony wieczór w mieście. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Dobra prezentacja! Dzień dobry, drodzy Państwo. Monsterek w takich okolicznościach. Bierze sobie właśnie śniadanko i lecimy w góry. Ogólnie tutaj w hotelu mamy też wodę. W poprzednim odcinku wyjechaliśmy z Mostaru, przejechaliśmy całą Czarnogórę, nie oszczędzając sobie po drodze zachwytów. W końcu przekroczyliśmy granicę z Albanią, dojeżdżając do miasta Szkodra i udaliśmy się do miejscowości Teth, gdzie znajdujemy się aktualnie. Zostawiliśmy autka pod kościołem w Teth i udaliśmy się na spacer. Ale zobacz. Ten ma rogi. Ten jest poważny, on ma rogi. Ale szczerze? Nie widzę w tym słońcu, czy nagrywam, czy nie. Przed chwilą na przykład gadałem i nic nie nagrałem. Dzień dobry pani. No i w końcu przyszedł czas, żeby sprawdzić naszą terenowość, czyli przeprawa przez strumyk, z którego woda leciała jakby z tego wodospadu, do którego zmierzaliśmy. Ten jest bardzo śliski, uważajcie jak się będziecie podpierać. No i przeszliśmy większością grupy, pomogliśmy też jakimś losowym ludziom na szlaku przejść przez tę przeszkodę. No i okazało się, kto jest najbardziej nieprzygotowany. Powiem tak. Wansy w góry, It was at this moment that he knew. He fucked up. ale siła determinacji i pomocna dłoń okazały się potężniejsze od tej przeszkody. Drodzy Państwo, to jesteśmy. Mamy takie orzeszki z ziemnymi, Jesteśmy właśnie w Górach Przeklętych. Legenda głosi, że szedł tędy gościu, potknął się o kamier i przeklął te góry. Przeklęte góry. Prawda? Niezła historia. Może być? Podobało mi się to. Historia, która poruszała milionami serc. Za to te prawdziwe legendy są o wiele ciekawsze. Zostawiam wam tutaj screena. Nagrywam 2 kamerami. Dziękuję. Czy to bezpieczne? Aura, ty ten nie. do lęku wysokości. Te spacery w Tczewie, powiem, że muszę polecić. Niezdecydowanym. Tczewskie górki tak zwane. Polecam. Dotarliśmy pod wejście do Blue Eye, zjedliśmy sobie najlepsze grillowane warzywka w Albanii z jednej z tamtejszych knajp, no i ruszyliśmy z powrotem w drogę do hotelu. It smells good. Zrobiliśmy dosłownie kilkadziesiąt metrów i spotkaliśmy Polaków. Ale za to kamper to jest jednak kamper, nie? Wiesz, nie wydaje się tak naprawdę na hotele. To jest... się tak Czy wydaje się? To tak instagramowo wygląda, a my jeszcze sobie wstajemy i tak, o Boże, znowu to łóżko trzeba złożyć. W dzisiejszej kolacji to każdy zje i pójdzie spać. Tak myślisz? No, Zobaczymy. ja w to nie wierzę. I tak jak Laura przepowiedziała, wszyscy po prostu po powrocie udali się do łóżek, oczywiście po prysznicu, udali się do łóżek i wzięli się za intensywne odpoczywanie, bo następnego dnia znowu czekała nas trasa. Staliśmy z samego rana, jakoś o 11:00. Spakowaliśmy się, spakowaliśmy auta i ruszyliśmy w trasę. Jak to leżało? Ulubiona część wyjazdu? Tak to leciało. Tak jest. Jak to tutaj kurwa włożyć? Idź pan.
Szykuję do Mi się wydaje, że oni wam coś poprzekładali z naszych walizek, bo u nas jest jakby mniej. No bo wszystko więcej cały czas. Żeście wszystko zżarli, kur. Większość tego wyjazdu to było jedzenie. Lekie. Ile milionów? 100 lekie. Lekie? 100 A lekie. ciężkie to czy lekie? Lekie. Lekie to jest. W Albanii obowiązującą walutą są właśnie leki albańskie. No i wyjechaliśmy, właśnie zmierzamy w stronę Beratu, kolejnej miejscowości położonej w górach. Mamy tam rezerwację u znajomych naszego przewodnika. Ponoć będzie dobrze. Siema. Pierwsza stacja na drodze Pan Jezus. do Beratu. Budżari Petrol. Stacja. Berat przywitał nas kłopotem w znalezieniu parkingu oraz klimatyczną kamienicą, w której mieliśmy nasz hotel. Już witamy z hotelu w Beracie, tak to wygląda. Szofa. Tu jest jakiś potwór. Jak są potwory, to wyłazić. I kibelek najfajniejszy. Wszystko w jednym. To jest prysznic, to jest też prysznic jeszcze, to jest umywalka i kibelek. I tak to wygląda, ale najważniejsze w tym miejscu to powinien być widok z okna, czyli kraty. I nic nie widać, prześwietlony obraz. A za mną znajduje się Berat, czyli miasto 1000 okien, wpisane na światową listę UNESCO. Tam właśnie macie miasteczko, bo tu jest rzeka. Zamek na szczycie ogólnie jest jedną z największych i zarazem najstarszych twierdz w Albanii i leży on generalnie Berat historycznie dzieli się na dwie dzielnice. Na te dwie dzielnice Berat dzieli rzeka, która nazywa się Osum i ta strona z zamkiem to dzielnica muzułmańska, a ta, w której my się aktualnie znajdujemy, to dzielnica chrześcijańska. Czyli tam Właśnie, gdzie zamek jest to dzielnica muzułmańska. przez to, że miasto jest wpisane na listę UNESCO, no jest ono dosyć popularne. Już na samym wjeździe spotkaliśmy dużo turystów. To dosyć duża odmiana od tego, co na razie robiliśmy w Albanii, bo były to jednak takie bardziej lokalne miejsca, tak jak Szkodra, czyli bardzo lokalne miasto. No i w górach też za wielu ludzi tam nie widzieliśmy. Idziemy sobie. Z racji, że przeszliśmy już jakieś kilka kroków, to piwo się należy. Należy się? Kurwa, jeszcze jak. Piwko i w sumie posiłek, którym się dało podjeść. 2,50 euro. A tam wam pokazałem, jak chłopaki wyjęli sobie barierkę, żeby mieć przejście do skuterów. 60% kraju to ogólnie muzułmanie, ale Albania jest przykładem kraju, w którym religie mogą żyć ze sobą totalnie w luzie. Drodzy Państwo, tutaj meczet, a tutaj kościół. Religią Albańczyków jest albańskość, jak głosi popularne powiedzenie. W czasach dyktatury Envera Hodży Albania została ogłoszona pierwszym ateistycznym państwem świata. Zakazano praktyk religijnych, a wierni byli prześladowani. Mimo to religia nie zniknęła całkowicie, ale przestała być tematem publicznym i stała się sprawą prywatną, osobistą. To właśnie dlatego dziś w Albanii tożsamość narodowa często stoi ponad podziałami religijnymi. Hi, hello, it is me again. Tak właśnie mógłby powiedzieć ten Mercedes, bo widzicie, popularność Mercedesa w Albanii to również nie przypadek. Składa się na nią kilka czynników, głównie historycznych i symbolicznych. Również w czasach dyktatury Envera Hodży prywatne samochody były zakazane. Jeździć mogli tylko nieliczni, głównie urzędnicy i sam dyktator, a w rządowej flocie dominowały Mercedesy jako symbol prestiżu i władzy. Gdy w 1991 roku upadła dyktatura i kraj zaczął się prywatyzować, Mercedes wciąż był postrzegany jako marka luksusowa i wcześniej niedostępna. Dlatego osoby, które mogły sobie na niego pozwolić, bardzo często wybierały właśnie ten samochód. Duży popyt sprawił, że marka stała się niezwykle popularna. Mechanicy zaczęli się w niej specjalizować, a części były łatwo dostępne. Do tego dochodziła trwałość tych aut na słabej jakości drogach. I tak Mercedes stał się ikoną albańskiej motoryzacji. Po tym, jak już zakupiliśmy magnesiki dla mamy, stwierdziliśmy, że udajemy się na twierdzę, na samą górę, żeby zobaczyć stamtąd zachód słońca, który się właśnie zbliżał. Te góry?
Twierdza. Najstarsza albo jedna z najstarszych w Albanii i na świecie, w której mieszkają ludzie dalej. W Obermachmuru. Chciałem tylko powiedzieć, że na taki prawdziwy zachód słońca nie zdążymy przez Dendiego. Tam idzie. Nagrywał właśnie tego dziadka. Jeszcze musiał drobnych szukać. No i tak to wygląda na szczycie. I zatrzymałam kamerę i Tutaj widok na miasto. Generalnie postanowienie było takie, że raczej nie chodzimy do fancy knajp i tak dalej, żyjemy dosyć budżetowo, no i z tego też względu nie zabraliśmy żadnych fancy ciuchów. Poza jedną parą. Ponieważ Kamil i Laura powiedzieli nam, kiedy będziemy w Beracie, zabieramy was do naszego znajomego, mega fancy knajpa, weźcie najlepsze ciuchy jakie macie, weźcie po prostu najlepsze rzeczy. No i każdy wziął po jednej parze. Więc wyobraźcie sobie nasze zdziwienie, kiedy schodzimy z tej twierdzy, a tam czeka na nas Kamil i mówi: idziemy, bo nie zdążymy na rezerwację. A my wszyscy: ej, ale przecież mieliśmy się dobrze ubrać. On mówi: musimy iść, bo nie zdążymy, jest czas i w ogóle. Właśnie czekamy do znajomych Kamila na kolację. Kamil, Nie, Dandy będzie mówił. co? Dandy będzie No. mówił. I'm gonna talk for the group. Ladies first, please. Oh, Be kind, my friend, be kind. No, Gasić pierwszy. Ale wchodzimy tam do tej fancy knajpy, którą tak nam zapowiedzieli. Wchodzimy tam, a tam średniowiecze. Dosłownie średniowiecze. Stoły po prostu pozbijane z desek, milionowy raz już używane, bardzo przeżyte. To samo krzesła, ledwo stojące. Jak siadałeś, to musiałeś balansować ciałem, żeby nie polecieć razem z krzesłem. Now, okay, just relax now. Yes. On the back here, you have space. Here, brawo, Laura. Dziękujemy bardzo, to come with your friends now. Just relax. Now is from my side, Christy Widuwoda. After the complete prezentacja, damy. Dziękujemy bardzo. Proszę bardzo. Jest experience. No i wbijasz tam i nagle się czujesz, jakbyś wpadł do znajomego, którego znasz po prostu od dzieciaka i to by był twój najlepszy przyjaciel i tak właśnie Lili traktuje swoich gości. Step you pass. Okay, you pass. Dziękujemy bardzo. dziękujemy. Grazie mille. Prego. Parlate pure italiano. Lili jest ogólnie Albańczykiem, ale przy nas samych porozumiewał się chyba w 6 językach, po prostu. Un po'. Lei italiana. Chi è italiana? La mia tua ragazza. ragazza. E il miglior modo per imparare le lingue qual è? Il letto. Di dove sei in Italia? Sono della Polonia, mia mamma è italiana. Jeżeli zrobicie tam rezerwację, link macie w opisie, to możecie być pewni, że jeżeli będziecie mniejszą grupą, to będziecie bardzo blisko z innymi siedzieć, ponieważ tam nie ma za wiele miejsca, a jeżeli w ogóle będzie full sala i na przykład będzie jedno miejsce wolne u was, albo 2, to Lili zrobi wam nowych przyjaciół. This is the pomidore with a rish inside. You see this red in the middle is pomidore, but the rish in the plate is coming. Inside pomidore and outside pomidore. Baclajan with pomidore chop. Onion chop, a little chestnut, just one little chestnut. Up in the baclajan, the chestnut. Name is forget. Ingredients to forget. Ricotta. You know ricotta, the soft cheese. Ricotta. This longer here name is Berati beef. Now name is beef, but it's not beef, it's pork with cheese inside. For drink, red vino, my father made this vino, simple vino. Dobra prezentacja. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dajcie. No i przyszedł czas na rakiję. Somebody don't like it, tell me stop. I never stop. You like it, don't tell me nothing, okay? Nie pijecie na raz, tylko najpierw troszkę, a później Slowly, sure, please. Gazuar, show falimentary. Falimentary show. Now salute.
Na zdrowie! Na zdrowie! I come this way, I come this way. Takiego małego łyczka, przepłukać, Dziękuję. pchnąć. Dziękuję, albo na raz, albo żygam. Nie, naraz, nie naraz. Na zdrowie! Gazular, gazular! Na zdrowie! To you, my friend. YouTube. To you. Mały łyczek. No shot! I teraz, ona jest z Polski. Drina zrobił. Teraz wchodzi w wodę. Tak, cię Dandy. Dzisiaj da. Pożygasz się? Nie? Czemu to piłaś? No to jeszcze jeden. Piwo do... Z Londry ktoś tam... Mają taki taras na samej górze? No i po tej niesamowitej uczcie, jaką była właśnie wizyta u Liliego, udaliśmy się jedna grupa do hotelu, a druga do samochodów po zaopatrzenie i jakieś tam ciuchy. No i ta, która poszła do samochodów, usłyszała, że w barze po prostu po drodze jest jakiś mecz. No i wstąpili tam i okazało się, że Albania grała z Serbią. No więc wypili tam piwko i pooglądali mecz z Albańczykami. Natomiast my, siedząc sobie w hotelu, siedzimy sobie spokojnie i po chwili słyszymy jakieś trąbienie. Ogólnie idziemy właśnie świętować z Albańczykami wygraną z Serbią o awans do Mistrzostw Świata. Cały czas nie przestają trąbić. To jakby porównać to tak, jakby Ukraina wygrała z Rosją. I same Mercedesy, nie? Oj, spalił. Tak są zdjęcia są słabe. Ziomek z hotelu obraz. Nie są, to nasi ziomkowie. On wszystko spalił w tym skuterze. No i ci Albańczycy, kiedy zobaczyli, że my po prostu świętujemy z nimi, zaczęli się zatrzymywać, pytali skąd jesteśmy, zbijali z nami piątki, częstowali nas wszystkim, co mieli, dosłownie wszystkim. I w pewnym momencie nawet okazało się, że śmieciara była nasza. Albania, bro. Good job, guys. Oh, we love, bro. Był taki moment, że myśleliśmy, że się już rozluźniło i nagle zaczęli zawracać na rondzie i czekali na nas, żebyśmy robili im po prostu pozycję startu i zaczynali wtedy palić tam gumę. Wszystko będzie zajebiście, wszystko będzie...
chyba ziomeczek z hotelu, ty. A już pod sam koniec, kiedy chcieliśmy po prostu stamtąd zwijać, na rondzie zawróciła policja i myśleliśmy, o kurde, nie? Ale zawrócili, zaczęli do nas machać, odpalili sygnał dźwiękowy i po prostu przejechali tak.